często się zastanawiamy, od czego zacząć, żeby uporządkować naszą kuchnię. Wchodzimy do tej kuchni, jesteśmy osaczeni naszymi przedmiotami, które czasami są niepotrzebne w kuchni. Z takim samym problemem musiałam się uporać ja i na podstawie mojego doświadczenia powiem Wam, jak pozbyłam się niepotrzebnych przedmiotów z mojej bardzo małej kuchni tutaj w Rzymie. Bo kuchnia moja w Polsce jest ciut większa, więc mogę mieć więcej przedmiotów. Natomiast tutaj mam bardzo małą kuchnię i mówię tak, no nie mogę. No, mam za dużo przedmiotów, a czasami chcę coś kupić, co jest mi naprawdę potrzebne w pracy w kuchni i nie mam gdzie tego postawić. Dla osób, które pierwszy raz zawitały na mój kanał, powiem, że mieszkam w Rzymie, w dzielnicy Ostia Antyczna i z tyłu za mną jest zamek, więc filmik nagrywam na terenie placu tego Borgo. Borgo po włosku to inaczej po polsku osada. I tak myślałam, żeby wejść na zameczek i tam z góry też z Wami porozmawiać, czyli z góry zamku. Więc zabieram Was do zamku. Andiamo i będę Wam opowiadać, jak pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów z naszej kuchni i od czego zacząć. A tak wygląda Borgo di Ostia Antica. Tutaj mamy dwie ulice i znaczy więcej ulic jest, ale takie dwie główne. Tutaj jest jedna uliczka, a tam jest, zaraz Wam pokażę, druga. I idziemy na zameczek i z góry będę z Wami rozmawiać. Przyjemnie się rozmawia na zewnątrz domu, bo jest słonecznie, pięknie. O, to jest ta druga ulica, nazywa się Via del Forno. Ja posiadam całoroczny bilet, żeby zwiedzać zamek, park archeologiczny w Ostii Antycznej, więc teraz wejdę, Pani przedstawię, Pani mnie wpuści i po schodach wejdę i będę z Wami rozmawiać na temat minimalizmu w naszej kuchni. Będę teraz wchodzić po takich schodach, gdzie kiedyś tutaj do tego zamku wchodziły konie. I już Wam pokażę, jak wyglądają te schody. Wejście na szczyt tego zamku, to jest zamek z XV wieku Juliusza II. Jest po takich właśnie schodach. Zobaczcie, one są bardzo zminimalizowane. I tutaj kiedyś przebywał w tej twierdzy, w tym zamku papież Juliusz II. I dlatego ten zamek się nazywa pod nazwą Juliusza II, czyli Castello Giulio II. No więc wejdę, stanę tam gdzieś w fajnym miejscu i będziemy rozmawiać na temat tej naszej kuchni. Tutaj mamy pracę na szczycie zamku, ale ja gdzieś stanę i po prostu porozmawiam z Wami. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Pokażę Wam też widok z góry zamku, bo jest cudowny widok przez jedną z tych dziur, które tu się znajdują. A nie wiem, gdzie te dziury. A, tutaj. O, weszłam tak. Zobaczcie, taki jest widok z tej strony. A taki mamy widok z drugiej dziury. I tutaj jest na park w Ostii Antycznej. Widzę, że trawa jest skoszona, więc będę musiała gdzieś stanąć tak, żeby słonko nie raziło mnie i żeby był fajny obraz. Widzę, że tutaj jakąś bar czy restaurację robią. Dziwne. Jestem aż zaszokowana, bo kiedy to było? Miesiąc temu, ponad więcej niż miesiąc temu byłam tu, ale tu żadnych takich wzmianek na temat tego, że będzie bar, to nie widziałam. A tutaj coś jest, rzeczywiście jakiś barek jest. Chyba na pewno można sobie wziąć kawę albo coś. Ojejku, jakiś pan jest, czyści stoliki. To fajnie, to ja sobie usiądę tutaj, będę z Wami rozmawiać na temat kuchni i po prostu wypiję sobie fajne cappuccino na szczycie tego zameczku. Wziąłam sobie kawę z tego baru, który tutaj się znajduje. Tutaj na szczycie tego zameczku, jak przyjedziecie do Ostii Antycznej, jest taki fajny bar i Caffè Scavi. Ten sam bar znajduje się na terenie
na terenie Parku Archeologicznego w Ostii Antycznej, także zapraszam. Kawa nie jest droga, cappuccino nie jest drogie, ceny są przystępne, nawet są tańsze niż w Polsce. Ja zasiadam do mojego stolika i zaczynamy rozmawiać na temat, jak uporządkować naszą kuchnię, żeby pozbyć się tych niepotrzebnych przedmiotów. To jest moja kawusia. Kawusie robią tutaj właśnie w takich kubeczkach jednorazowych, z tego względu, że to jest taka kuchnia, taki mini bar prowizoryczny, także tutaj nie ma tak, żeby włączyć maszyny do mycia naczyń czy tych kubeczków. Dobra, zaczynamy. Weszłam do kuchni i popatrzyłam się na moje szafki, zobaczyłam, co tam w tych szafkach jest i tak zaczęłam się zastanawiać przez 2 dni, które przedmioty zostawić, a które wyrzucić. Espresso bardzo dobre. Przez 2 dni wyciągałam z moich szafek w kuchni przedmioty, które absolutnie nie są mi potrzebne. To wszystko włożyłam do 2 dużych torb, takich wiecie, jak torby są na zakupy do sklepu w supermarkecie, takie duże jak nam dają, to ja do takich tych torb to wszystko powkładałam. W kuchni wyciągnęłam talerze, które w ogóle nie używam. Zostawiłam dosłownie kilka talerzy, 2 talerze płaskie, 2 talerze głębokie i 2 małe talerzyki, które są nam potrzebne w kuchni. I będę piła kawę i będę dalej mówić. No i wiecie co? Ja mieszkam tylko z moim mężem. No i po prostu nie mam takiej dużej rodziny, jak niektórzy z Was mają kilka osób w domu, więc więcej trzeba tych talerzy. Ale po co nam talerze w kuchni, te, które używamy od święta? Jeżeli mamy takie mieszkanie, że talerze świąteczne i cały serwis świąteczny możemy przenieść w inne miejsce, to czemu nie? To samo odnosi się do sztućców. Sztućce zostawiam tylko te, co nam są potrzebne. Jeżeli chodzi o noże, które używam w kuchni, to ja już dawno zakupiłam sobie takie, jak to się mówi, stojak z nożami. I te noże są pod ręką. Tak samo jak pod ręką mam oszczałkę, czy jak tam się nazywa, do oszczenia noży. Ktoś zada pytanie, to co ja zrobiłam z tymi niepotrzebnymi przedmiotami? Słyszycie dzwony? To są dzwony kościoła, który tu się znajduje na terenie Borgo di Ostia Antica, bo jest godzina 12, więc dzwony biją. Okej, poczekamy chwilę. A, już przestało. Przestało bić, kilka razy dzwon zabił i koniec. No więc tak, przedmioty niepotrzebne, które znalazły się w torbie, zaniosłam tutaj u nas w Ostii Antycznej do takiego pana, który ma, można powiedzieć, taki typu komis, nie komis. Ja mu to wszystko zaniosłam. Powiedziałam, że jeszcze mam coś w domu i doniosę, i doniosłam. W zamian za to wzięłam sobie kilka takich małych przedmiotów, takie figureczki małe, które używam, jak nagrywam moje filmy. Często widzicie na moich filmach jakieś przedmioty malutkie. To właśnie są te przedmioty, które w zamian za to dostałam od tego pana. Bywa tak, że my mówimy, a przyda nam się, i zbieramy pojemniki plastikowe i zawalamy się w kuchni tymi pojemnikami, a później w końcu okazuje się, że te pojemniki są nam niepotrzebne. Mamy w domu jakieś tam pojemniki plastikowe, do których wkładamy nadmiar jedzenia w ciągu dnia i przechowujemy w lodówce. Pojemniki możemy sobie składać, jeżeli ktoś te pojemniki wykorzysta w inny sposób, na przykład na rozsady czy na posianie jakichś tam warzyw, bo jak ktoś mieszka na wsi, no to potrzebne są takie małe pojemniki, czy po margarynie, czy po jogurcie, i je wykorzystujemy drugi raz, czyli dajemy im drugie życie. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o minimalizm w naszej kuchni? Czego mamy się pozbyć? Pozbywamy się przedmiotów, które są bardzo duże.
A na miejsce tych przedmiotów możemy kupić mniej. Jeżeli chodzi o garnki, patelnie, to powiem Wam tak, że ja w ciągu tygodnia używam dosłownie 2 garnki, bo jeden garnek, w którym gotuję makaron, a drugi garnek, w którym robię jakiś sos. I patelnie. Patelnie mam, dużo patelni mam, to nie powiem. Mam chyba ze 6 czy 7 patelni, ale różnych rozmiarów. Bo jeżeli od czasu do czasu robię kolacyjkę i przyjmuję gości i na tej patelni muszę usmażyć większą ilość mięsa, no to mi jest taka patelnia potrzebna. Albo na przykład muszę na taką dużą patelnię położyć makaron, bo tutaj makaron też się robi na patelni. Zresztą ja kiedyś Wam mówiłam na ten temat, więc też mi jest potrzebna duża patelnia. Później średnie patelnie, małe patelnie. To w zależności co gotuję, co robię, to ja takie patelnie wyciągam, więc muszę mieć kilka tych patelni. Też Wam chciałam powiedzieć, że otwieramy różnego rodzaju słoiki i mówimy, a te słoiki przydadzą się, zrobimy jakieś tam konfitury. Ja też tak dużo słoików zbierałam, a w końcu je odniosłam tam, gdzie się odnosi słoiki. Po prostu za dużo nazbierałam, miałam 2 półki słoików, które mi nie były potrzebne. Ale jeżeli mamy nadmiar słoików, a ktoś w rodzinie robi dużo weków, to też warto się popytać i powiedzieć, mam tyle i tyle słoików, chcesz, mogę Ci oddać. No i wtedy oddajemy takie słoiki. Jak jeszcze pozbyć się tych niepotrzebnych przedmiotów i rzeczy? Sprawdzamy nasze przyprawy. Czasami mamy w pojemniczkach przyprawy, które są już przeterminowane, więc warto przeglądnąć. Nie są użyteczne, wyrzucamy, bo rzeczy przeterminowane nie są dobre, a zajmują nam miejsca. Usiadłam, tak słonko świeci na mnie. Jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, że ja w mojej kuchni w Polsce, bo większość filmików nagrałam w Polsce, jak otworzyłam ten kanał Mangiare Łewki, bo wówczas mieszkałam w Polsce, tak samo zrobiłam tam porządek. Niepotrzebne rzeczy zaniosłam do komisu. Czasami bywa tak, że jesteśmy znudzeni jakimiś talerzami, bo cały czas na nich jemy i kupujemy nowe, a nie wiemy, co z tymi starymi zrobić. Ja po prostu, na przykładzie moim mówię, mój cały serwis taki codzienny spakowałam, zaniosłam do komisu i kupiłam sobie na to miejsce nowy serwis i nawet mniejszy, taki do codziennego użytku. No bo byłam znudzona moimi talerzami. Codziennie na nie patrzyłam i jadłam z tych talerzy. Tutaj we Włoszech kupiłam sobie takie małe talerzyki kolorowe, które używam jako dekorację do moich prezentacji dań i na tych talerzykach jem. I codziennie jem na innym talerzyku i mnie to bardzo rozbawia i cieszy, bo jest naprawdę fajnie jeść na kolorowych talerzykach. No i tych talerzyków mam kilka i trzymam je właśnie tam, gdzie mam serwis taki świąteczny, bo wygospodarowałam miejsce w mojej szafce w salonie. Tam trzymam serwisy, trzymam duże brytwanki, mój mikser, pojemniki plastikowe, bo w mojej małej kuchni nie było już miejsca. Teraz jest, ale wygodniej mi jest trzymać tam, bo szafki w kuchni są wysokie, bym musiała wchodzić na małą drabinkę, żeby wejść i wziąć to. I to też byłoby uciążliwe. A każda gospodyni domu potrzebuje tak, że jeżeli coś jest nam potrzebne w danym momencie, to my musimy iść, otworzyć, wyciągnąć i wziąć. A nie musimy szukać drabinki, żeby wchodzić, szukać, wyciągać, przestawiać różne przedmioty. To nawet nie ma mowy. To za dużo nam czasu zajmuje. Tam za mną przechodził pan, który pracuje tutaj w tym barze.
po włosku barista, a po polsku barysta, barista po włosku. No napiszcie mi, jak po polsku jest taki barista, który pracuje w barze. Bar i po włosku to po polsku inaczej kawiarenka. Tak samo zrobiłam z przedmiotami niepotrzebnymi w domu, w ogóle w domu, nie tylko w kuchni, w domu. Pozbyłam się niepotrzebnych przedmiotów, nie osaczają mnie. Stawiam sobie tylko takie małe przedmioty, które sprawiają mi przyjemność, oko cieszy, ale po prostu nie zagracam już mieszkania. W Polsce tak samo oczyściłam moje mieszkanie, bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy oddałam do Caritasu, a przedmioty po prostu zaniosłam do komisu. Tak to wyglądało w Polsce, a tutaj po prostu zaniosłam do pana, który ma taki właśnie sklep, można sklep, antykwariat, czy komis nazwać, gdzie zaniosłam mu po prostu i wzięłam te małe przedmioty. Wzięłam dzisiaj statywu, a mogłam wziąć, tak cały czas trzymam ten telefon w ręce i nagrywam ten filmik dla Was. Mam nadzieję, że będzie dla Was taki pożyteczny ten filmik, bo wiadomo, czasami my nie wiemy, od czego zacząć, a tak jak Wam powiedziałam na początku, należy otworzyć wszystkie szafki, popatrzeć na przedmioty, zdać sobie sprawę, z czego, co jest nam potrzebne, a co jest nam niepotrzebne kompletnie w domu, i wtedy te przedmioty niepotrzebne spakować, wynieść, oddać. I wtedy czujemy się lepiej. A na miejsce tych przedmiotów możemy sobie kupić inne przedmioty, jakiś fajny kubeczek, bo czasami nam się podoba, bo życie jest tak krótkie i my musimy sobie uprzyjemniać nasze życie, a nie męczyć się. Także czasami te przedmioty nas męczą, a jak mamy mniej przedmiotów, a przedmioty mamy te, które nam są potrzebne i jeszcze jakieś tam dodatkowe, takie malutkie, które nam sprawiają przyjemność, no to nic, tylko patrzeć. Słuchajcie, ja już kończę. Jestem tutaj z Nicolo, który prowadzi ten mini bar na szczycie tego zameczku. Zapraszam Was serdecznie i zapraszam Was tutaj do niego na pyszną kawusię czy cappuccino. Nicolo coś Wam powie. Anche ottimi aperitivi a poco, con stuzzichini, olive, patatine, noccioline. Powiedział... Con la vista medievale di una volta, moderna però. No, zapraszam Was też na aperitiwy, bardzo pyszne aperitiwy z pięknym widokiem na średniowieczny, osadę średniowieczną, czyli Borgo di Ostia Antica, bo tutaj jest te Borgo bardzo słynne, nagrywają bardzo dużo filmów. Dziękuję Ci za pyszną kawusię, grazie di bel caffè. Grazie. No ciao, i zapraszamy Was tutaj do tego chłopaka, super chłopaka, fajnego, przystojnego, grazie, na pyszną kawusię i na pyszne aperitivo. A ja Was, grazie, a ja Was zapraszam aperitivo, na... Caffetteria, gelati, snack. O, i lody też, o, gelati, lody, to już Wam... Słuchajcie, nawet tutaj są lody, nawet nie wiedziałam, bo ja dzisiaj to zobaczyłam, tak jak Wam powiedziałam, dove scritto gelato? Gelato qua. Ah, gelato. Ah, gelato confezionato. 1,80 euro, tylko 1,80 euro za lody, a w takie upalne dni to warto sobie zjeść lody. Jak ktoś by chciał zjeść, to mamy tramezzini, różne muffin, różne takie babeczki i aperitiwy mamy. Caesar salad. No, sałatkę mamy świeżą z kurczakiem i tutaj napoje, super. Super cocktail revisitation. No i super cocktail i visitation. Słuchajcie, no to ja już wychodzę, idę robić moje zakupy. Jeszcze raz Wam dziękuję, że byliście na tym live, na tym filmiku. Mam nadzieję, że moje rady przydadzą się dla osób, które będą robić porządki w kuchni. No i zapraszam na mój kanał, na fajne przepisy i też na lody, bo ja ostatnio dodałam Wam fajne przepisy z lodami. Pozdrawiam i pa! Ciao, ciao! Taki mamy piękny widok z tego właśnie miejsca. Ja tutaj siedziałam przy stoliku, kochani. Tutaj jest wspaniały chłopak Nicolo, który mi zrobił pyszną kawę, caffè macchiato, a zobaczcie, jak pięknie tutaj jest. Ostatnio właśnie nagrywali film, tak jak Wam powiedziałam, a tutaj ten kościół
jutro jest święto świętej Aurory, ona po prostu była męczennicą, a pod koniec tygodnia mamy odpust w naszym Borgo di Ostia Antica. Postaram się Wam coś nagrać.